Cześć! Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, dzisiaj w muzycznym subiektywie druga część wakacyjnego przewodnika śladem rockowych okładek. I również zgodnie z zapowiedzią, tym razem przenosimy się za ocean. Żeby nie było wątpliwości, atlantycki. Chociaż w końcówce zajrzymy i w nieco dalsze rejony. A po drodze dowiecie się m.in. czym jest punkowy różowy, jaką rolę w okładkowej historii odegrały ucięta głowa i ucięte piętro oraz gdzie wylądowała pewna wakacyjna pocztówka. Gotowi? No to w drogę! Wizytę w Ameryce chyba trudno zacząć inaczej niż od gryza Wielkiego Jabłka, czyli Nowego Jorku, bo taki przydomek nosi miasto Spidermana i Avengersów. A skąd pomysł, by na miasto mówić Big Apple? Według najbardziej prawdopodobnej wersji historia tej nazwy sięga lat 20. XX wieku i dziennikarza zajmującego się wyścigami konnymi, niejakiego Johna J. Fitzgeralda. Wiadomo, że konie lubią jabłka, wielkie pewnie szczególnie, ale oczywiście nie w tym rzecz. Otóż dziennikarz podsłuchał pewnego razu rozmowę dwóch czarnoskórych stajennych w Nowym Orleanie, którzy czyszcząc wierzchowce wspominali prestiżowe wyścigi w Nowym Jorku, nazywając je właśnie The Big Apple w rozumieniu ostatecznego celu czy też najwyższej nagrody. Fitzgeraldowi określenie spodobało się tak bardzo, że pożyczył je sobie i zaczął używać w artykułach, które pisał dla gazety New York Morning Telegraph, nazywając nawet swoją kolumnę Around the Big Apple, czyli wokół Wielkiego Jabłka. Dość szybko termin ten podchwycili inni piszący o Nowym Jorku, a w latach 30. istniały już piosenka i o takim tytule oraz taniec i dwa kluby o takiej nazwie. Muzycy jazzowi używali tego przydomku podobnie jak dżokeje. Występy w Wielkim Jabłku były wejściem na szczyt. Co ciekawe, od lat 50. określenie zaczęło popadać w zapomnienie jako przestarzałe i dopiero kampania reklamowa w latach 70. przywróciła mu blask, lansując je zwłaszcza wśród turystów. A kropkę nad i postawił w 1997 roku burmistrz Rudy Giuliani, nadając rogowi ulicy 54 i Broadwayu nazwę Big Apple Corner. Czemu wybrano akurat to miejsce? No bo przez wiele lat mieszkał tam ojciec chrzestny przezwiska tego miasta, czyli John J. Fitzgerald. Okej, ale może skończmy już z jabłkami, bo miało być o okładkach. A skoro startujemy w Nowym Jorku, to wypada zacząć od artystów, którzy z tym miastem nieodłącznie się kojarzą. Jak dla mnie są to Ramonsi i Lou Reed. A że ktoś musi być pierwszy, proponuję Fałszywych Braci, ze względu na ikoniczność okładek, które mają na swoim koncie. Oczywiście zacząć wypada od ich debiutanckiej płyty, zatytułowanej po prostu The Ramones. A zaczynamy głównie dzięki wytwórni Sire, która była niezadowolona z wyniku oryginalnej sesji fotograficznej. W pierwotnym zamierzeniu ekipa z Queens chciała mieć na opakowaniu płyty zdjęcie naśladujące okładkę longplaya With the Beatles. Zresztą inspiracja czwórką z Liverpoolu wykraczała poza pomysł na zespołową fotografię. Wystarczy spojrzeć na ich fryzury z grzywką, przede wszystkim jednak na nazwę zespołu. A została ona zaczerpnięta od pseudonimu Paul Ramon, jakim jeszcze w okresie The Silver Beatles posługiwał się Paul McCartney. To pod jego wpływem Douglas Colvin zaczął występować jako Didi Ramon, a wkrótce potem namówił kolegów, żeby poszli w jego ślady i przyjęli to samo sceniczne nazwisko, tworząc fałszywą rodzinkę. Chwyt z nazwiskami był udany. Sesja fotograficzna do debiutanckiego albumu dużo mniej. Ponoć fotki imitujące With the Beatles wyszły tragicznie. I w tej sytuacji dyrektor artystyczny wytwórni Sire, Tony Wadler, zdecydował się wykorzystać zdjęcie pochodzące z magazynu muzycznego Punk. Czarno-białą fotkę strzeliła muzyką fotografka punka Roberta Bailey, a zrobiła to na tle ceglanego muru w ogródku wspólnoty mieszkaniowej przy East Second Street, tzw. Albert's Garden. Zdjęcie osiągnęło status kultowy, podobnie zresztą jak stroje muzyków, które szybko stały się niemalże ich mundurkami. Skórzane kurtki, nie bez powodu zresztą nazywane u nas potocznie ramoneskami. Dżinsy z dziurami na kolanach, znoszone trampki czy tenisówki weszły na stałe do kanonu rockowej mody. Sama okładka weszła z kolei na salony. Obecnie można ją oglądać w nowojorskim Museum of Modern Art, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Scena na niej uwieczniona stała się jedną z najczęściej podrabianych czy naśladowanych przez młodsze zespoły, a jej urokowi ulegli sami Ramonsi, bo na swojej trzeciej płycie Rocket to Russia zdecydowali się w zasadzie na autoplagiat, a konkretnie tropem Roberty Bailey poszedł fotograf Danny Fields, który chciał wrócić do klimatu uchwyconego przez swoją poprzedniczkę, a który został nieco utracony na okładce drugiego krążka Leave Home.
Ponieważ oryginalna miejscówka była niedostępna, no, nie wiem, może zaczęto zamykać bramę do ogrodu na klucz, żeby na tereny wspólnoty nie miał wejścia byle kto. Fields poszukał lokacji zastępczej, a udało mu się takową wyhaczyć na tyłach legendarnego klubu CBGB, w którym rodziła się nowojorska scena punkowa i alternatywna. Fields nie chciał jednak ślepego naśladownictwa, stąd członkowie zespołu zostali uchwyceni w nieco innych pozach. Przede wszystkim jednak w końcowym projekcie użyto oczojebnego różowego, którym napisano nazwę zespołu i tytuł płyty. Kolor ten zyskał szybko nazwę Punk Pink, czyli punkowy różowy i był powszechnie stosowany przez członków tego ruchu, tudzież innych przedstawicieli alternatywy. Po Ramonsach sięgali po niego chociażby The Sex Pistols, The Clash, The Vibrators czy The Smiths. Przy czym byłbym ostrożny w przyznawaniu Ramonsom medalu za pionierstwo, bo już w roku 1973 podobnie wściekle różowy kolor na czarno-białym tle pojawił się na płycie prekursorów punk rocka The New York Dolls. Co więcej, ukłon należy się też Japonii, gdzie w tym samym roku grupa Carol wydała longplay Louisiana z okładką również utrzymaną w kolorystyce czarno-biało-różowej. A i tak o niemal 20 lat wyprzedzał ich Elvis Presley, u którego różowy napis na czarno-białym zdjęciu pojawił się na jego debiutanckim albumie już w roku 1956. I jeśli teraz spojrzymy na kultową okładkę London Calling The Clash, no to widać jak na dłoni, do kogo w jej projekcie nawiązywali Stramer i spółka. Wracając do Ramonsów, z nimi to w ogóle można by się wybrać w dłuższą wycieczkę po Nowym Jorku, ale żeby nie zdominowali nam tego odcinka, wspomnę jeszcze tylko trzecią miejscówkę. Oto okładka płyty Too Tough to Die, na której muzycy zostali uchwyceni w tunelu znajdującym się w Central Parku, blisko tamtejszego zoo i karuzeli. Fotografię wykonał George Dubose według wskazówek Johnego Ramone, któremu chodziło o klimat przywodzący na myśl gang z Mechanicznej Pomarańczy. Gitarzysta nie chciał też, by na zdjęciu było widać ich twarze, ale George miał inną wizję artystyczną. Mimo to na okładce widać tylko sylwetki muzyków, ponieważ w momencie wykonywania fotografii nie zadziałała lampa błyskowa. Niezamierzony efekt końcowy okazał się tak udany, że Dubose musiał oddać Johnemu rację. Wersja bez twarzy do dziś robi super wrażenie. No a skoro mowa o gangsterskich klimatach, no to podobnym tropem poszedł wspominany już przeze mnie Lou Reed na okładce albumu zatytułowanego, no jakżeby inaczej, New York. Zresztą czarno-biały klimat i ceglany mur w tle też mogą przywoływać na myśl słynne okładki Ramones, jednak inspiracja była w tym przypadku dużo starsza. Otóż autorzy konceptu, Lou i jego ówczesna żona Sylwia, nawiązali do zdjęcia słynnego węgierskiego artysty o pseudonimie Brassai, od połowy lat 20. ubiegłego wieku, mieszkającego i tworzącego w Paryżu. Wśród jego dorobku znajduje się m.in. zdjęcie ulicznego gangu wykonane w 1932 roku i zatytułowane La Bande du Grand Albert. Idąc jego tropem, Lou również postawił na obraz 5-osobowego gangu uchwyconego w Mrocznej ulicy, przy czym to on sam przebrał się za wszystkich członków bandy. Sesja do okładki odbyła się w roku 1988 na ulicy Franklin Place na Manhattanie. Autorem zdjęć był Warren Abbott. Za ostateczny projekt odpowiadali Spencer Drake i Judith Salavec, którzy dokonali sprytnego połączenia pojedynczych ujęć artysty w spójną całość. Wprawne oko może zauważyć, że nie tylko postaci Reeda, ale i samo tło zostały uchwycone osobno. Ulica jest oświetlona z prawej strony, a wszystkie wersje Lou z lewej. Nowojorskie ulice pojawiały się na okładkach płyt oczywiście i wcześniej. Jednym z najlepszych przykładów jest drugi krążek z bogatego dorobku niejakiego Roberta Zimmermana, bardziej znanego światu jako Bob Dylan. Longplay The Freewheelin' Bob Dylan przedstawia na okładce artystę idącego pod ręką z ówczesną dziewczyną, Sus Rotolo, środkiem Jones Street, kilkanaście metrów od skrzyżowania z West 4th Street i nieopodal mieszkania, które w tym czasie para wynajmowała. Fotkę pstryknął fotograf wytwórni Columbia Records Don Hamstein w lutym 1963, o czym świadczy chociażby śnieg pokrywający ulicę. Musiało być wtedy całkiem zimno, bo para tuli się do siebie w niewymuszony sposób. Trudno zresztą się dziwić, skoro Dylan ma na sobie tylko cienką kurtkę, bo wtedy ważniejszy od komfortu był dla niego wygląd, taki look. Tak? Rotolo wręcz przeciwnie. Wspomina, że poza swoim swetrem pożyczyła jeszcze drugi od Boba, a na to nałożyła płaszcz, więc ilekroć patrzyła potem na okładkę, uważała, że wygląda grubo. No takich rozterek zapewne nie mieli członkowie The Doors, ponieważ na okładce płyty Strange Days w zasadzie nie występują.
Ich podobizny widnieją tylko na plakacie z boku sceny zaaranżowanej na potrzeby okładki w Sniffen Court na Manhattanie. Głównymi bohaterami są natomiast uliczni artyści, a przynajmniej tak nam okładka sugeruje. W rzeczywistości nie udało się znaleźć wszystkich potrzebnych do odtworzenia sceny artystów, więc fotograf Joel Brodsky wynajął dwóch karłów bliźniaków, z których jeden pojawia się na przodzie okładki, drugi na tyle, będącym de facto dopełnieniem tej samej fotografii. Dodatkowo zapłacił $5 przygodnemu taksiarzowi, by odegrał rolę faceta z trąbką, zaś swojemu pomocnikowi przykazał wcielić się w rolę żonglera. Warto dodać, że większość sklepów uznała nazwę kapeli i tytuł płyty na słabo wyeksponowanym plakacie za niewystarczające i dodawały naklejki, by klienci nie musieli się domyślać, czyja to płyta. W przypadku podwójnego longplaya Physical Graffiti nazwa Led Zeppelin też się jakoś specjalnie nie rzucała w oczy, a tytuł mógł sprawiać pewne problemy w odczytaniu, ale z pewnością projekt nadrabiał oryginalnością wykonania i kosztami produkcji. Tym razem chłopaki poszli naprawdę na całość, dając swoim fanom prawdziwą perełkę, nie tylko muzyczną, ale i designerską. Okładka przedstawiała nowojorskie kamienice o numerach 96 i 98 przy St. Mark's Place w Greenwich Village na Manhattanie. Przy czym została sprytnie powycinana tak, że w oknach budynków można było oglądać, w zależności od widzimisię, różne treści. Wystarczyło wyjąć wkładkę z literami tworzącymi tytuł, by na ich miejsce pojawiły się postaci muzyków i osób z otoczenia zespołu, jak chociażby menadżer Peter Grant, ale też różni znani ludzie, chociażby Marcel Duchamp, papież Leon XIII czy Lee Harvey Oswald, zabójca Johna Kennedy'ego. Co ciekawe, oryginalne budynki miały parter i 4 piętra, ale żeby zmieściły się na kwadratowym formacie okładki, projektant pozbawił je ostatniej kondygnacji. Oryginalny koncept zasłużył nawet na nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepsze opakowanie płyty, a jeden z budynków, ten o numerze 96, zapisał się w historii muzyki rockowej jeszcze raz, w roku 1981. W jaki sposób? Ano, goszcząc na swoich schodach Rolling Stonesów w teledysku do piosenki Waiting on a Friend z płyty Tattoo You. Na nieco mniej wypasiony koncept, za to równie ikoniczny, a przy tym zabawny, wpadli muzycy Fogat przy okazji okładki albumu Full for the City. A konkretnie wpadł na niego Nick Jameson, ich producent i ówczesny basista. Jego pomysł nawiązywał do wielkiej pasji ich perkusisty Rogera Earla, jaką było wędkarstwo. Jak wspomina bębniarz, fotkę zrobiono w niedzielny poranek przed budynkiem ich amerykańskiego biura na Manhattanie. Po prostu podjechali tam, zdjęli właz od studzienki kanalizacyjnej, a Earl usiadł na skrzynce po mydle, wziął do ręki wędkę i zaczął udawać, że łowi ryby. Nim zdążyli zrobić zdjęcie, nadjechał radiowóz i policjanci zapytali, czy Earl ma licencję wędkarską. Dopiero po chwili okazało się, że gliniarze robią sobie jaja, aczkolwiek i tak chcieli wiedzieć, co oni tu wyprawiają. Uspokojeni tłumaczeniem, że to tylko sesja do okładki nowej płyty, pozwolili muzykom kontynuować, a na pamiątkę spotkania zrobiono też kilka ujęć, na których na niby zakuwali perkusistę w kajdanki. Czy Earl ostatecznie coś złapał? Trudno powiedzieć, ale gdyby nawet, to raczej nie nadawałoby się do jedzenia, skoro w nowojorskich kanałach wyrastają nawet zmutowane żółwie ninja. A mówiąc o kanałach, warto pamiętać, że Nowy Jork to również miasto pod miastem, bo tak można traktować rozbudowaną sieć tamtejszego metra. I oczywiście je również możemy odnaleźć na okładkach wielu albumów. Dla przykładu, na płycie Loaded The Velvet Underground mamy grafikę prezentującą wejście do stacji metra, niemal na 100% znajdujące się w pobliżu Times Square na Manhattanie. Przy czym projektant prawdopodobnie przypadkowo zgubił literę N w słowie downtown. Z kolei okładka debiutanckiego albumu kolejnych artystów silnie z miastem związanych, duetu Simon i Garfunkel, ukazuje ich już pod ziemią. Sesja do longplaya Wednesday Morning 3 AM odbyła się na dolnym peronie stacji przy 5 Alei i 53 ulicy, dokładnie na peronie linii E i F, kursujących do Queens. Według wspomnień Arta Garfunkela, fotograf Henry Parker wykonał wtedy ponad dziesiątki zdjęć, ale mało które nadawało się do wykorzystania ze względu na wszechobecne na murach wulgarne napisy. Doświadczenie to natchnęło Paula Simona do napisania później piosenki A Poem on the Underground Wall z płyty Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, w której bohater wypisuje kredką na ścianie stacji metra poemat złożony z 4 liter. I łatwo się domyślić, o jakie słowo chodzi. Oczywiście w metrze dali sobie zrobić fotkę również Ramonsi.
Wiem, miałem już dać sobie z nimi spokój, ale jednak nie mogłem się powstrzymać. Chodzi o album Subterranean Jungle, do okładki którego fotograf George Dubose urządził sesję na stacji przy 57 ulicy i 6 Alei na Manhattanie. Dubose wyczaił, że był to przystanek końcowy ekspresowej linii B i pociąg stał tam przez jakieś 20 minut, dzięki czemu mieli dość czasu, by zrobić kilka ujęć bez konieczności płacenia za wynajęcie wagonu czy stacji na potrzebę sesji. Graffiti na ścianie pojazdu zostało dodane już przez projektanta, natomiast układ muzyków na zdjęciu jest nieprzypadkowy. Johnny, Joey i Didi patrzą na nas przez otwarte drzwi, natomiast Marky Ramone przez boczne okno, co było symboliczną zapowiedzią faktu, że wkrótce wyleci z kapeli. Johnny Ramone po cichu kazał fotografowi tak to zaaranżować, chociaż sam Marky o niczym jeszcze wtedy nie wiedział. Wielu fanom rocka z Nowym Jorkiem może się też kojarzyć Bruce Springsteen i na artystę związanego z tym miastem od początku chciała go kreować wytwórnia Columbia Records. Ale Bruce absolutnie nie miał na to ochoty, powtarzając im z uporem, że pochodzi z New Jersey. Zaś okładka jego debiutanckiego albumu miała ten lokalny patriotyzm jeszcze podkreślić. Otóż pewnego razu podczas przechadzki promenadą w kurorcie Asbury Park nad Atlantykiem artysta dostrzegł na stojaku z pocztówkami kolorową, kiczowatą kartkę z napisem Greetings from Asbury Park, New Jersey, gdzie litery tworzące nazwę miejscowości miały jako tło ujęcia okolicznych atrakcji. Boss przyniósł pocztówkę do projektanta w biurach Columbii i powiedział, że na okładce płyty chce właśnie taką grafikę. I oczywiście taki tytuł. Gdybyście zatem wybierali się śladami Springsteena do Asbury Park, macie więcej niż jedną miejscówkę do odnalezienia. Zacząć możecie od bardzo charakterystycznej budowli Convention Hall, dużego centrum wystawowego i koncertowego tuż przy plaży. A skoro już opuściliśmy Nowy Jork, no to czas przenieść się na zachodnie wybrzeże, konkretnie do Kalifornii, bo tam znajdziemy prawdziwą kopalnię lokacji związanych z okładkami. Ale do Kalifornii można podróżować na różne sposoby, również naokoło. Więc zanim wylądujemy nad Pacyfikiem, na moment zahaczymy o południe. A mówiąc o południu, nie sposób nie wspomnieć Lynyrd Skynyrd i ich debiutanckiego longplaya Pronounced Lynyrd Skynyrd. Na jego okładce chłopaki pozują przed nieistniejącym już sklepem O's Grocery. Tyle, że nie w Jacksonville, skąd pochodzili, a w miejscowości Jonesboro w Georgii, jakieś 20 minut na południe od Atlanty. Jak już wspominałem w odcinku poświęconym Skynyrdom, chociaż debiutancki album nagrali w 6, na okładce są już w klasycznym 7-osobowym składzie, bo po skończeniu nagrań wrócił basista Leon Wilkeson, a pełniący tymczasowo jego obowiązki Ed King chwycił za trzecią gitarę. Sama sesja trwała ponoć cały dzień w niezłym upale, a zdjęcie, które znalazło się na okładce, zrobiono na sam jej koniec. Ponoć chwilę później Gary Rossington z wyczerpania zwymiotował na chodnik. Dla fanów filmów z lat 70. to znowu może być okazja do dodatkowych emocji, bo nieopodal kręcono kilka scen do filmu Smokey and the Bandit z 1977 roku z Bartem Reynoldsem w roli głównej, u nas znanego pod tytułem Mistrz kierownicy ucieka. No a stamtąd już nie tak daleko na Florydę, gdzie można zawitać do miejscowości Golden Beach i poszukać adresu 461 Ocean Boulevard, od którego pochodzi zresztą tytuł drugiej solowej płyty Erika Claptona. Płyty nagranej po kilku latach milczenia, w czasie których muzyk borykał się z poważnym uzależnieniem od narkotyków. Uporawszy się z nim, zamarzył o powrocie do regularnego grania. Zorganizowana więc przez jego menadżera, Roberta Stigwooda, sesja w sielsko-wakacyjnej atmosferze Florydy pełniła rolę podwójną. Miała być terapią, ale też okazją, by przypomnieć o sobie światu. Clapton zrobił to w stylu, który zapewnił mu wielki sukces, a jego pokłosiem stała się również niezwykła popularność uwiecznionej na okładce, a wynajętej na czas nagrań willi. Ponoć ze względu na najazdy fanów przez jakiś czas lokalne władze zmieniły nawet numerację ulicy, by utrudnić fanom odnalezienie celu ich pielgrzymek. Sam Eric był z lokum, podobnie jak z Criteria Studios w pobliskim Miami, tak zadowolony, że polecił je zespołowi Bee Gees, a bracia Gibb chętnie z tej rekomendacji skorzystali, wprowadzając się do willi wkrótce po nim na czas sesji do albumu Main Course. Co więcej, zanim dom przeszedł w prywatne ręce, gościł jeszcze chociażby The Eagles, bo paradoksalnie ich legendarny album Hotel California po części został nagrany na Florydzie. No dobra, czas wreszcie ruszyć na obiecany zachód. A że do Kalifornii daleko, warto pomyśleć o przystankach po drodze. Ja proponuję jednego pewniaka i
3 miejsca na poziomie ultra hard. Zacznijmy od lokacji łatwej do znalezienia, choć jej obecność w dzisiejszym odcinku może wydawać się ciut naciągana. Daleko na zachód od wybrzeża Atlantyku, w Dakocie Południowej, leży pasmo górskie Black Hills, czyli Góry Czarne, a w nim słynna Mount Rushmore z imponującymi rzeźbami 4 głów prezydentów USA: George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. Każda ma jakieś 18 metrów wysokości, a wspólnie tworzą Mount Rushmore National Memorial, wykuwany bagatela przez 14 lat, od 1927 do 1941. Głównym wykonawcą był Gutzon Borglum, ale do pomocy miał prawie 400 pomocników, wśród których znalazł się oczywiście i Polak, Korczak Ziółkowski, albo ściślej Amerykanin polskiego pochodzenia. Pomnik stał się główną atrakcją turystyczną okolicy, chociaż rdzenni mieszkańcy mają na ten temat inne zdanie. Uważają rzeźbę za zbezczeszczenie góry ich przodków, nazywanej przez nich Six Grandfathers, czyli 6 dziadków. Kwestionują też prawa USA do samego terenu. I warto dodać, że ledwie 15 km dalej znajduje się ich monumentalna odpowiedź. Pomnik legendarnego wodza Szalonego Konia. O stworzenie rzeźby Indianie poprosili jeszcze w czasie prac nad głowami prezydentów wspomnianego już Korczaka Ziółkowskiego, a ten zgodził się, aczkolwiek prace odwlekły się z powodu II wojny światowej. Nasz rodak na ochotnika wstąpił wtedy do wojska i brał udział w lądowaniu na plaży Omaha, podczas którego został ranny. Po powrocie do Stanów Ziółkowski wykupił od rządu USA górę przeznaczoną na pomnik i resztę życia poświęcił pracom nad ogromną rzeźbą. Po jego śmierci w 1982 dzieło było kontynuowane przez wdowę po nim, a teraz czynią to jego dzieci i wnuki. W zamierzeniu pomnik ma mieć 195 metrów długości i 172 szerokości, co uczyni go największą rzeźbą na świecie, jeśli prace zostaną kiedyś ukończone. Na ten moment skończona jest tylko twarz wodza, ale już ona sama robi niesamowite wrażenie, a w gotowej głowie można będzie ponoć zmieścić wszystkie 4 głowy z Mount Rushmore. Warto dodać, że prace postępują dość wolno, bo opłacane są z biletów i prywatnych darowizn. Ziółkowski odmówił przyjęcia m.in. 10 milionów dolarów dotacji państwowej, aby zachować niezależność. No dobra, ale ja tu gadu o skalnych monumentach, a jaki one mają związek z okładkami płyt? No jeśli ktoś się jeszcze nie domyślił, to już tłumaczę. Chodzi oczywiście o kultową okładkę do płyty In Rock Deep Purple, a raczej Deep Purple in Rock, bo tak brzmi pełny tytuł, na której głowy prezydentów zastąpiono głowami 5 muzyków aktualnego wówczas składu: Iana Gillana, Richego Blackmora, Johna Lorda, Rogera Glovera oraz Iana Pace'a. Pomysłodawcą był ówczesny menadżer kapeli Tony Edwards, a za finalny projekt odpowiadała agencja Nesbitt, Phipps & Froome. Tytuł zawierał grę słów. Z jednej strony chodziło o deklarację, że Purple są zespołem w 100% rockowym. Gdyby ktoś miał wątpliwości po wcześniejszym eksperymencie Concerto for Group and Orchestra. Z drugiej strony było to dosłowne odniesienie do grafiki z okładki, na której muzycy faktycznie byli wykuci w skale, czyli in rock. A teraz prawdziwe wyzwanie, a właściwie 3. Od południa z Dakotą Południową graniczy stan Nebraska. I to jedno słowo od razu powinno zelektryzować fanów Bruce'a Springsteena. Oczywiście chodzi mi o okładkę od jego legendarnego akustycznego albumu, którym pokazał środkowy palec muzycznemu przemysłowi, a słuchaczom podarował płytę doprawdy niezwykłą. Okładka, która jej towarzyszy, moim skromnym zdaniem świetnie oddaje atmosferę na niej panującą, głównie mroczną i przygnębiającą. A wyzwaniem jest fakt, że zdjęcie zrobiono dosłownie pośrodku niczego. Jeśli więc ktoś jakimś cudem zlokalizowałby tę miejscówkę, tytuł Mistrza Świata ma w kieszeni. Dla ułatwienia dodam tylko, że krajobraz za oknem, bo fotograf David Michael Kennedy zrobił zdjęcie w trakcie jazdy samochodem na siedzeniu pasażera, nie przedstawia bynajmniej tytułowej Nebraski. Jak wspomina Kennedy, zdjęcie wykonał jadąc z kumplem przez Colorado w grudniu 1975, o czym świadczy śnieg na masce auta. Kilka lat później dyrektorka kreatywna Andy Klein, pracująca wówczas z Springsteenem, wypatrzyła fotografię w pracowni Kennedy'ego i zapytała, czy może ją pokazać artyście. Bossowi zdjęcie tak się spodobało, że chciał je mieć na okładce Nebraski. Wprawdzie Klein uważała, że Kennedy powinien raczej zrobić Bruce'owi jakieś zdjęcie portretowe, więc obaj panowie spotkali się, a fotograf miał wtedy okazję po raz pierwszy posłuchać roboczej wersji płyty. Po przesłuchaniu nie miał wątpliwości. Czarno-białe zdjęcie pustkowia w Colorado pasowało do płyty idealnie. I tak już zostało. Gdyby komuś było mało takiego wyzwania,
No to podrzucam jeszcze dwa tropy. Okładkę płyty Bury the Hatchet The Cranberries projektował przewijający się już nieraz w epizodach okładkowych Storm Thorgerson, wówczas jednak już nie członek agencji Hipgnosis, tylko własnego Storm Studios. A że Storm lubował się w oryginalnych miejscówkach, nic dziwnego, że i na tę sesję nie wybrał się do parku koło domu, tylko do Monument Valley w Arizonie. A że skalna kraina słynie z niezwykłych walorów krajobrazowych, warto się do niej wybrać, nawet jeśli nie uda Wam się zlokalizować miejsca z okładki Cranberries. Spragnionym odludnych klimatów polecić mogę jeszcze pustynię Mojave, która zahacza aż o 4 stany: Arizonę, Utah, Nevadę i Kalifornię. Całkiem spory obszar, by próbować znaleźć miejsce uchwycone na okładce płyty Rock'n'Roll Outlaws grupy Fogat. Być może niegłupim pomysłem byłoby pożyczenie na poszukiwania prywatnego samolotu, podobnie jak to zrobili muzycy, bo chociaż na okładce pozują przy Learjecie z ich logiem na dziobie, w rzeczywistości maszyna została wypożyczona na czas sesji, a logo tymczasowo naklejone na kadłub. No, nie ma to jak rockowy lansik. Jak wspominałem, dokładnymi namiarami nie dysponuję, a pustynia obejmuje spory szmat Ameryki. Ale gdybym miał strzelać, to proponowałbym zacząć poszukiwania od Death Valley, czyli Doliny Śmierci, a to z dwóch powodów. Pomijając walory krajobrazowe, jest ona położona nie tak znowu daleko od Los Angeles. Oczywiście przyjmując amerykańskie standardy odległości. Mogła być więc dość logicznym wyborem dla rockmanów pokroju Fogat. Po drugie, nawet jeśli nie znajdziecie miejscówki z ich okładki, to jest duża szansa, że traficie na punkt widokowy Zabriskie Point. A to miejsce może być Wam dobrze znane z dwóch powodów. Po pierwsze, taki tytuł nosi film Michelangelo Antonioniego, na którego ścieżce dźwiękowej pojawiły się m.in. utwory Pink Floyd. Po drugie, i to nas bardziej interesuje w kontekście tematyki dzisiejszego epizodu, krajobraz uchwycony w tym miejscu znalazł się na okładce longplaya The Joshua Tree U2. Pomysł na okładkę wyewoluował z roboczych tytułów albumu The Desert Songs i The Two Americas. Grupie chodziło o obraz, który nawiąże do koncepcji styku dwóch światów, pustyni i cywilizacji, a jednocześnie będzie miał w sobie coś z klimatu filmowego. Ponieważ muzycznie i tekstowo nawiązywali na płycie mocno do Ameryki, zdecydowali się sesję również zorganizować za oceanem, a o pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokacji poprosili współpracującego z nimi już wcześniej fotografa Antona Corbaina. Artysta poleciał do Stanów wcześniej i wybadał okolice pustyni Mojave, a następnie zabrał zespół i odpowiedzialnego za końcowy projekt grafika Steve'a Avrila na kilkudniową przejażdżkę po bezdrożach. Zdjęcia na potrzeby okładki zrobiono w kilku miejscach, m.in. w opuszczonym mieście duchów Baldy oraz w Dolinie Śmierci. I właśnie jedna z turystycznych atrakcji Death Valley, czyli Zabriskie Point, znalazło się na okładce The Joshua Tree, z zespołem ustawionym nie centralnie, lecz po lewej stronie, co miało przywoływać filmowe kadry słynnych reżyserów westernów, takich jak John Ford czy Sergio Leone. Co ciekawe, żeby uzyskać ujęcia panoramiczne, Corbain pożyczył na czas sesji odpowiedni aparat, ale ponieważ nie był z nim obeznany, na zdjęciach uzyskał skupienie na tle, grupę na pierwszym planie łapiąc trochę niewyraźnie. Zresztą w jego pierwotnej koncepcji zespół w ogóle nie miał się pojawić na okładce. Corbain zafascynowany był roślinami, które można było znaleźć w tych niegościnnych, pustynnych okolicach i chciał, aby właśnie jedna z nich znalazła się na froncie. Chodzi o tak zwane Joshua Tree, czyli drzewo Jozuego, chociaż formalnie nie jest to drzewo, tylko sukulent z rodziny szparagowatych osiągający rozmiary drzewa. Jego łacińska nazwa to Yucca brevifolia, a potoczna została według legendy nadana roślinie przez podróżujących XIX-wiecznych Mormonów, którym jej charakterystyczny kształt skojarzył się z biblijnym prorokiem Jozuem. Dlaczego? Chodziło o jego ręce wyciągnięte ku niebu z boskiego polecenia podczas podboju Kananu. Tylko rzecz w tym, że nie jest to do końca prawda. I trochę trudno przypuszczać, by Mormoni nie znali Biblii na tyle, by popełnić taki błąd. No owszem, Księga Jozuego w rozdziale 8, wers 18 wspomina, że podczas walki o miasto Aj Bóg kazał swemu słudze na chwilę podnieść do góry rękę z oszczepem, dając znak do ataku na miasto z zasadzki. Ale dużo sensowniejsza jako geneza takiego skojarzenia wydaje się historia Mojżesza. Podczas bitwy z Amalekitami pod Refidim to on trzymał ręce w górze, a tak długo jak to robił, Izraelici przeważali. Gdy opuszczał je ze zmęczenia, losy bitwy się odwracały. Aby wspomóc Mojżesza, Aaron i Hur posadzili go na kamieniu i podtrzymywali jego ręce w górze,
by Izraelici mogli odnieść ostatecznie zwycięstwo. Jakby nie było, gdy Cobain wieczorem pierwszego dnia wyprawy opowiedział wokaliście U2 o charakterystycznych roślinach, na głęboko wierzącym Bono zrobiło to takie wrażenie, że już nazajutrz zdecydował, że nowa płyta będzie miała tytuł The Joshua Tree. Oczywiście postanowiono również sfotografować samą roślinę. I tego samego ranka udało im się znaleźć odpowiedni okaz, jadąc drogą 170 nieopodal Darwin w Kalifornii. Błyskawicznie zatrzymali się i urządzili 20-minutową sesję, a Cobain był niezwykle rad, bo od początku uważał, że takie pojedyncze drzewo będzie dużo mocniejszym obrazem niż większa grupa tych roślin. Fotki zrobione wówczas wykorzystano na tyle okładki oraz w rozkładówce wewnątrz. Na froncie zespół mimo wszystko, mimo tytułu płyty, zdecydował się wykorzystać zdjęcie z Zabriskie Point. Co do samych zdjęć, to łatwo zauważyć, że muzycy są na nich bardzo poważni. Może wręcz ponurzy. Sam Cobain mówił potem, że trudno o bardziej poważne portrety. Poważniej zrobiłoby się już tylko wtedy, gdyby fotografował groby. Na usprawiedliwienie dopowiem, że chociaż sesja odbywała się na pustyni, to miało to miejsce w grudniu i było sakramencko zimno, a muzycy musieli zdjąć na czas zdjęć ciepłe płaszcze, by chociaż udawać, że są na rozgrzanym odludziu. Najwyraźniej nie do końca udało im się zrobić dobre miny do złej gry. Co do samotnego bohatera, czyli drzewa Jozuego w pobliżu Darwin, to zespół nie pamiętał po fakcie lub nie chciał pamiętać, gdzie dokładnie rosło. Jak tłumaczył Bono, woleliby, żeby to pozostało tajemnicą, inaczej fani mogliby zamienić odludny zakątek w miejsce wycieczek, a może nawet zniszczyć roślinę. Do tego ostatniego na szczęście nie doszło, aczkolwiek wytrwali poszukiwacze odnaleźli samą roślinę i faktycznie miejsce, gdzie rosła, stało się celem fanowskich pielgrzymek. Niestety drzewo padło z przyczyn naturalnych w roku 2000, licząc jakieś 200 lat. Koło jego szczątek jeden z fanów umieścił tabliczkę z napisem "Have you found what you are looking for?", czyli czy odnalazłeś to, czego szukałeś, w nawiązaniu do słynnego przeboju z tego albumu U2, piosenki I still haven't found what I'm looking for. Czy plakietka wciąż się tam znajduje, nie umiem powiedzieć. Gdyby ktoś jednak wybierał się na poszukiwania, to koniecznie pamiętajcie, to było przy drodze numer 190 koło Darwin. Mylne przekonanie, że musiało to być w oddalonym od tego miejsca o dobre 300 km The Joshua Tree National Park wywiodło na manowce wielu fanów zespołu, a w przypadku dwójki Holendrów skończyło się to tragicznie. W sierpniu 2011 44-letni Gas Van Hove i jego żona, 38-letnia Helena Noylet, zostali znalezieni martwi na jednej z bocznych dróg w parku. Ponoć mężczyzna chciał odnaleźć miejsce z okładki i najprawdopodobniej para zmarła na skutek udaru cieplnego. I w ten oto niewesoły sposób dotarliśmy do słonecznej Kalifornii. A skoro tak, no to chyba najlepiej byłoby zacząć od wspomnianego już hotelu California The Eagles. Sprawa dość prosta, bo na okładce wykorzystano zdjęcie luksusowego Beverly Hills Hotel. Rzecz jasna w Beverly Hills. Fotkę pstryknął David Alexander, siedzący w podnośniku koszowym na wysokości jakichś 20 metrów nad ulicą Sunset Boulevard w godzinach szczytu. Towarzyszył mu odpowiedzialny za efekt finalny projektant John Koch, mający na koncie projekty okładek m.in. do wymienianych w pierwszej części Abbey Road Beatlesów i Who's Next The Who. Od razu zaznaczę, jak w przypadku większości okładek, same zdjęcia robili profesjonalni fotografowie, a potem trafiały one na biurko projektanta, w tym przypadku Kocha, gdzie powstawała cała okładka. Tak naprawdę podczas niecodziennej sesji zrobiono dużo więcej zdjęć, a to, które wykorzystano, było jednym z ostatnich, zrobionych już, gdy słońce chyliło się ku zachodowi. Co ciekawe, oryginalne oświetlenie i odmienna perspektywa, w sensie, że z góry zdjęcia były robione, sprawiły, że wiele osób nie rozpoznało początkowo słynnego hotelu. Za to jak już rozpoznali, no to się zaczęła niezła chryja, bo menadżerowie przybytku zagrozili projektantowi sądem. Na szczęście szybko odpuścili, gdy adwokat Kocha napomknął im delikatnie, że w związku z ogromną popularnością albumu ich rezerwacje wzrosły trzykrotnie. Nie mieli zatem za bardzo powodów do narzekań, a zmiana okładki mogłaby zakręcić źródełko. Rockmani chyba w ogóle upodobali sobie kalifornijskie hotele. Przykłady? No, proszę bardzo. Okładkę do światowego wydania Dirty Deeds Done Dirt Cheap AC/DC zaprojektowała, jakżeby inaczej, agencja Hypnosis, a za tło posłużył jej również znajdujący się przy Sunset Boulevard, tyle że w Los Angeles, Imperial 400 Motel. Obecnie pod tym adresem znajduje się hotel Edgewood, ale zmiany, jakie przeszedł,
nie były zbyt drastyczne, bryłę wciąż daje się rozpoznać. Z kolei uwieczniony na płycie The Doors Morrison Hotel bryły wprawdzie nie zmienił, natomiast mocno ucierpiał przez lata zamknięcia, przede wszystkim jednak przez pożar z 2024. Plany, by go odrestaurować, a w zasadzie kompletnie przerobić, są chyba na ten moment wstrzymane, więc jeśli ktoś wybiera się do LA, może załapie się jeszcze na fotkę przed słynną miejscówką. Co do samego zdjęcia z okładki Doorsów. Hotel wypatrzył na kilka dni przed sesją Ray Manzarek podczas przejażdżki z żoną po okolicy w poszukiwaniu fajnych miejsc do fotki na okładkę nowego albumu. Hotel z nazwą nawiązującą do lidera The Doors uznał za strzał w dziesiątkę, więc wkrótce potem, 17 grudnia 1969, pojawił się tam ponownie w towarzystwie kolegów z zespołu i fotografa Henry'ego Dillsa oraz dyrektora kreatywnego Gary'ego Bardena. Tylko po to, by usłyszeć od recepcjonisty, że ten nie wpuści ich do środka na żadną sesję. Wyproszonym muzykom pozostało pozowanie przed budynkiem i czekanie na moment, gdy nieuczynny pracownik oddali się od biurka. Wreszcie okazja nadarzyła się i muzycy z Bardenem błyskawicznie wcisnęli się do środka, zaś Dills stanął na zewnątrz przed szybą z nazwą hotelu i zaczął pstrykać jak szalony, oddalając się przy tym stopniowo w poszukiwaniu najlepszego kadru. Tajniacka akcja została uwieczniona sukcesem, a porównując zdjęcia zrobione przed nią i finalną fotkę, widać wyraźnie, że ktoś podniósł nieco żaluzję, by lepiej wyeksponować nazwę Morrison Hotel. Co więcej, ponieważ zdjęcie było robione przez szybę, wnikliwy obserwator może dostrzec w niej odbicie fotografa. Zadowoleni z sukcesu muzycy wybrali się zaraz potem na piwko i przypadkiem trafili na lokal o popularnej dzisiaj nazwie Hard Rock Cafe. Tyle tylko, że knajpka, do której trafili, nie miała nic wspólnego ze słynną sieciówką, a w zasadzie było wręcz odwrotnie. Doorsi wykorzystali fakt, że był z nimi Henry Dills i zrobili sobie drugą sesję przed lokalem i w środku, a zdjęcia wykorzystano na tyle okładki i w rozkładówce. Co więcej, dwie strony oryginalnego winyla nazwano osobno. Strona A dostała tytuł Hard Rock Cafe, strona B Morrison Hotel. I chociaż oficjalny tytuł płyty brzmi Morrison Hotel, niejednokrotnie można spotkać się z wersjami Morrison Hotel łamane przez Hard Rock Cafe. Zaś według najbardziej popularnej wersji właśnie z płyty The Doors inspirację do nazwy zaczerpnęli właściciele kultowej sieciówki. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych, kolejna miejscówka hotel tylko udawała. Za to bardzo udanie, bo do tej pory można znaleźć w wielu miejscach informacje o tym, że zdjęcie na okładce Grand Hotel Procol Harum przedstawia budynek nad brzegiem jeziora Le Mans, czyli jeziora Genewskiego w Szwajcarii. Otóż czas na sprostowanie, bo artyści zostali sfotografowani na tle Willi de Leon, znajdującej się w Malibu, nieopodal Los Angeles. Inna rzecz, że mogłaby ona spokojnie robić za hotel, bo mieści w swych murach 35 pomieszczeń, w tym 9 sypialni i 11 łazienek, a koszt jej budowy pod koniec lat 30. XX wieku wyniósł $1 milion, co dzisiaj oznacza bagatela 17 milionów. Willa była wykorzystywana również w filmach i teledyskach, aczkolwiek nie jest prawdą, że kręcono w niej sceny do Dziecka Rosemary, Romana Polańskiego. Natomiast na pewno odegrała rolę siedziby doktora Steina w horrorze Blackenstein, czyli Czarny Frankenstein z 1973. A wspominam go nieprzypadkowo, bo to, co zadziało się z okładką Grand Hotel, śmiało można zaliczyć do jego makabrycznych eksperymentów. Otóż podczas sesji nagraniowych do albumu doszło do napięć, a nawet bójki między perkusistą B.J. Wilsonem a gitarzystą Dave'em Bellem. Ponieważ Bell miał w grupie stosunkowo krótki staż, a współpraca najwyraźniej się nie układała, został poproszony o odejście. Na jego miejsce pojawił się Mick Graham i chociaż nowy album był praktycznie ukończony, a premiera zaplanowana na listopad 1972, zespół podjął decyzję, żeby nie zastępować partii Bella ścieżkami Grahama, tylko nagrać w zasadzie całość raz jeszcze. W efekcie longplay zaliczył kilkumiesięczne opóźnienie, na rynek trafiając dopiero w marcu 1973. No dobra, ale co to ma wspólnego z Frankensteinem? Otóż sesja fotograficzna do nowej płyty odbyła się w Malibu sporo wcześniej, a zespół był z niej bardzo zadowolony. Problemem pozostawał Dave Bell, obecny na zdjęciach, natomiast nieobecny już w składzie. Żeby nie wylać dziecka z kąpielą, postanowiono dokonać graficzno-chirurgicznej operacji i na układce podmieniono głowy muzyków. Dobrze słyszeliście, same głowy. Oznacza to, że postać Micka Grahama, pierwsza z lewej, składa się tak naprawdę z jego głowy dokrojonej do ciała Dave'a Bella.
no dr Stein byłby z pewnością dumny. Dodam jeszcze, że ślady popelu nie zostały dokładnie zatarte. Ponoć na tylnej stronie okładki, w kieliszku szampana wśród odbić muzyków, zachowało się również jego. Oczywiście Kalifornia to nie tylko hotele, o czym możemy się przekonać, patrząc chociażby na okładkę płyty Going for the One zespołu Yes. I nie chodzi mi o faceta z gołym tyłkiem, chociaż pewnie plaże nudystów też tam znajdziemy. Mam na myśli oczywiście futurystyczne, przynajmniej jak na rok 1977, budynki na niej pokazane. Są to bliźniacze wieże Century Plaza Towers w Los Angeles, przed którymi i dziś możecie sobie strzelić fotkę, aczkolwiek nie wiem, czy koniecznie w stroju Adama. W sumie zawirowania przy tej płycie trochę przypominają perypetie z Grand Hotel Procol Harum. W Yes również sprawy personalne nie wyglądały najlepiej, rozchodziło się głównie o współpracę z klawiszowcem Patrykiem Morazem. Po pierwszych tygodniach prac nad materiałem do nowej płyty doszło do rozstania z keyboardzistą, a na jego miejsce wrócił syn marnotrawny Rick Wakeman. Na szczęście nikomu głowy czy na przykład tyłka nie musiano na okładce zastępować, bo nie była jeszcze wtedy gotowa. Ale prace nad nią również przyniosły zmiany w obozie Yes, a może nawet małą rewolucję. Otóż po kilku latach ścisłej współpracy zespół zdecydował się nie korzystać dalej z usług grafika Rogera Deana, odpowiedzialnego nie tylko za projekt słynnego logo, ale i za fantastyczne krajobrazy z wcześniejszych okładek. Co do przyczyn tej decyzji, wersje są, jak to zwykle bywa, różne. Dean twierdzi, że wokalista John Anderson nie był zainteresowany dalszą współpracą, Anderson, że to grafik nie miał na nią ochoty. Gitarzysta Steve Howe kwituje to słowem nieporozumienie. Jakby nie było, Going for the One przyniosło odświeżone brzmienie i muzyczne pomysły, a także odmienną niż dotychczas stylistykę okładki. Co w sumie dobrze grało z przekonaniem zespołu, że long play oznacza nowy początek. Za sam projekt opakowania odpowiadała, a jakże, agencja Hipgnosis. Zrywając totalnie z fantazjami Deana, Aubrey Power i Storm Thorgerson zaproponowali oszczędny, nowoczesny, geometryczny design, zestawiając Century Plaza Towers z patrzącym na nie nagim mężczyzną. Anderson i Howe mieli początkowo spore obiekcje. I nie chodziło o nagość, tylko o wieżowce, które nijak miały się do interesującego ich świata duchowego. Powell dodał w związku z tym na projekcie kolorowe linie, wskazujące punkty duchowej energii w ciele modela. Tak, teraz muzycy Yes mogli dać akcept. Co więcej, twardo bronili projektu wobec oporów wytwórni, obawiającej się reakcji na nagość bijącą z okładki, zwłaszcza w Ameryce. Ostatecznie projekt przeszedł, a burzy specjalnej nie było, aczkolwiek Steve Howe wspomina billboard reklamujący album przy Sunset Boulevard w Los Angeles, na którym mężczyźnie dorobiono spodnie. Okładkowe miejscówki w Kalifornii pozwalają też odpocząć od zgiełku wielkich miast. Śladami Beach Boysów możemy udać się do ogrodu zoologicznego w San Diego, gdzie odbyła się sesja do longplaya Pet Sounds. O samej okładce opowiadałem w drugim epizodzie poświęconym koszmarnym okładkom. Dodam więc tylko, że gdybyście planowali odwiedzić wspomniane zoo, no to z pewnością będziecie tam milej widziani niż członkowie zespołu. Czemu? Zapraszam do obejrzenia drugiej części koszmarnych okładek. Z kolei amatorów wodnych atrakcji odsyłam do Rose Bowl Aquatics Center w Pasadenie, gdzie możecie się wykąpać i sfotografować w tym samym basenie co Bobas z okładki Nevermind Nirwany. Chętnych do poznania historii kryjącej się za tą okładką odsyłam z kolei do odcinka o wojnie z cenzurą. Z kolei jeśli ktoś preferuje spacery na łonie natury, no to może wybrać się śladami Simona i Garfunkela, którzy na okładce albumu Sounds of Silence zostali uchwyceni podczas przechadzki po Franklin Canyon Park w okolicach Beverly Hills. Albo może przenieść się nieco na północ i poszwędzać po Tilden Regional Park wśród Berkeley Hills nad Zatoką San Francisco, gdzie sesję do okładki albumu Green River urządzili sobie muzycy z Creedence Clearwater Revival. Dla ułatwienia miało to miejsce w tamtejszym ogrodzie botanicznym, co nieco zawęża obszar poszukiwań. A opuszczając Kalifornię, możecie jeszcze raz udać się na pustynię, tym razem do Sky Valley niedaleko Palm Springs. To szczególnie atrakcyjna miejscówka dla fanów cięższego grania, bo przy wjeździe do miejscowości można sobie strzelić fotkę niemalże wypisz, wymaluj jak z okładki albumu Welcome to Sky Valley zespołu Kias. O ile akurat jakiś fan nie zajmował tablicy, bo w przeszłości się to zdarzało. Ale zaraz, jak to opuszczając Kalifornię? A co z wizytą w studiach Warner Brothers w Burbank?
Zapytać by mogli zawiedzeni fani Pink Floyd. Oczywiście nie chcemy, żeby byli zawiedzeni, więc na pożegnanie ze Stanami zapraszam jeszcze do wspomnianej lokacji. A dlaczego? Bo właśnie tam Floydzi bawili się w podpalanie niewinnego człowieka. Zaraz, co? Ano tak. I jeszcze w dodatku pochwalili się tym przed całym światem. Chodzi oczywiście o okładkę legendarnego Wish You Were Here, na której możemy dostrzec dwóch mężczyzn w garniturach, przy czym jeden z nich dosłownie stoi w płomieniach. Może nie Floydzi się zabawiali, a projektanci okładki. Niecodzienną sesję przeprowadzono na terenie studia filmowego należącego do Warner Brothers, wtedy nazywanego jeszcze Burbank Studios. Brali w niej udział dwaj kaskaderzy, Danny Rogers i Ronnie Rondell Jr., który wziął na siebie ryzyko bycia podpalanym, chociaż początkowo odmawiał, tłumacząc, że jest to dużo niebezpieczniejsze w statycznym ujęciu niż w ruchu filmowej akcji. Ostatecznie zgodził się, a żeby zminimalizować ryzyko, pod garniturem nosił kombinezon ognioodporny, na głowie ognioodporne kaptur i perukę, a dodatkowo był posmarowany odpowiednim żelem. I wszystko szło dobrze do 15 ujęcia, kiedy to nagle wiatr zmienił się i Rondell doznał niewielkich oparzeń, ponieważ ogień przypalił mu wąsy i brew. Mimo to sesję doprowadzono do końca, tylko kaskaderzy zamienili się miejscami, a tak wykonane zdjęcie potem odwrócono. No dobra, a skąd w ogóle tak odjechany pomysł? Jak łatwo się domyślić, jego autorami byli szefowie agencji Hipgnosis, Storm Thorgerson i Aubrey Powell. Zdjęcia w Burbank wykonał Powell, a inspiracją do całej sceny były słowa utworów takich jak Welcome to the Machine i Have a Cigar, stanowiące m.in. krytykę przemysłu muzycznego. Idąc tym tropem oraz kierując się drugą myślą przewodnią albumu, którą była rozumiana na różne sposoby nieobecność, artysta zaproponował widok dwóch biznesmenów ściskających sobie dłonie, co często jest tylko pustym gestem, w którym nieobecna jest szczerość. Co więcej, chciał, by jeden z nich płonął, co było aluzją do frazy get burned, dosłownie oznaczającej oparzyć się, spalić się, ale przenośnie zostać oszukanym, wykiwanym albo sparzyć się, przejechać się na czymś. Jak łatwo się domyślić, płonący człowiek może symbolizować artystę, którego wykorzystuje bezduszna machina korporacji pod postacią tego drugiego biznesmena. Gest mechanicznego uścisku dłoni został wykorzystany również na naklejce, która pojawiła się na dodatkowym opakowaniu, ponieważ oryginalnie płyta została zafoliowana na czarno, także właściwa okładka nie była widoczna, a zatem po raz kolejny mieliśmy do czynienia z nieobecnością. To był z kolei pomysł Storma Thorgersona, przy czym zainspirowała go do tego cenzura. Nieco wcześniej na rynku pojawiła się płyta Country Life Roxy Music z dwoma roznegliżowanymi modelkami na okładce, która na skutek interwencji pewnych środowisk była sprzedawana po dodatkowym zabezpieczeniu przed bezeceństwami zielonym, nieprzezroczystym celofanem. Storm skopiował rozwiązanie, tyle że z narzuconego cenzurą ograniczenia zrobił dodatkowy manifest artystyczny. Warto zauważyć też, że okładki wydane przez Harvest na rynek europejski i Columbia w Stanach różniły się nieco ujęciami. Chodzi głównie o pozę Rondella oraz ilość płomieni. Natomiast na obu zdecydowanie zabrakło ostrzeżenia: nie próbujcie tego w domu. Oczywiście na teren Warner Brothers Studios od tak sobie nie wejdziecie, ale organizowane są wycieczki po całym kompleksie, więc istnieje sposób, by się tam dostać legalnie i może odnaleźć tą dokładną miejscówkę. A żegnając Stany, ale przez chwilę jeszcze nie Amerykę Północną, dodam, że nieco prościej, a na pewno taniej będzie zwiedzić Ontario Legislative Building, znajdujący się w Queen's Park w kanadyjskim Toronto. A po kiego grzyba? Fanom Rush, których jak dobrze wiem wśród widzów i słuchaczy muzycznego subiektywu jest sporo, raczej nie muszę tłumaczyć, ale niewtajemniczonym już wyjaśniam. Ponieważ to na schodach przed tym budynkiem zorganizowano sesję do okładki albumu Moving Pictures. Za projekt całości odpowiada kanadyjski grafik Hugh Syme, a okładka ma tak naprawdę aż potrójne znaczenie nawiązujące do tytułu albumu. W najbardziej dosłownym widzimy po prostu scenę, na której pracownicy przenoszą obrazy. Są to wizerunek Joanny Dark na stosie, obraz A Friend in Need z serii Dogs Playing Poker autorstwa Cassiusa Marcellusa Coolidge'a oraz grafika z tylnej okładki albumu Rush 2112. Po naszemu powinniśmy mówić częściej 2112. Tak zwany Starman. Na prawo od nich na schodach stoi grupka gapiów, reagujących nawet płaczem na poruszające obrazy, czyli znowu Moving Pictures.
Wreszcie na tylnej stronie okładki widzimy całą scenę z szerszej perspektywy, dzięki czemu oglądamy cały plan filmowy, którego wycinkiem jest scena z frontu okładki. Oczywiście w tym kontekście tytuł płyty oznacza ruchome obrazki, czyli film. Co więcej, obecna na planie ekipa faktycznie kręciła przy okazji film, więc scena uwieczniona na zdjęciu ma również swoją wersję ruchomą. A co do osób widniejących na okładce, najbardziej z lewej znajduje się Bobby King, jeden z członków designerskiej ekipy Husayma i człowiek, który pozował jako Starman na albumie 2112 oraz jako facet w garniturze i meloniku na Hemispheres oraz Exit Stage Left. Mężczyzna trzymający ramę z logiem Starmana to Kelly J, wokalista kanadyjskiego zespołu Crowbar. Z kolei do obrazu Joanny Dark pozowała fotografka Deborah Samuel, zaś Gapie stojący na schodach budynku to ponoć jej krewni. Tak przynajmniej twierdzi Mike Dixon, inny z przynoszących obrazy. Jakby nie było, okładka do Moving Pictures poza ciekawą lokalizacją ma ewidentnie i inne walory. Świetny koncept obrazu w obrazie oraz pełno dodatkowych smaczków. Nie sądzę, by to samo dało się powiedzieć o okładce do Love Beach Emerson Lake Palmer, ale dzisiaj daruję sobie złośliwości, wystarczy, że dostało się nieco w odcinku o koszmarnych okładkach, ponieważ tym razem interesują nas przede wszystkim miejsca. Ten longplay jest idealnym wyborem dla lubiących gorące klimaty, bo panowie nagrywali swój ostatni krążek przed rozpadem grupy w Nassau na Bahamach, zaś fotkę zrobiono im na sąsiedniej wysepce, znanej jako Salt Cay albo Blue Lagoon Island. Jest to prywatna wyspa, ale można ją odwiedzać, a nawet na niej wypoczywać, oczywiście za odpowiednią opłatą. Jeśli marzą Wam się inne egzotyczne destynacje, no proszę bardzo. Może na okładce nie jest to tak oczywiste, ale The Clash pozują do zdjęcia, które trafiło później na front longplaya Combat Rock w Tajlandii. Skąd pomysł, żeby jechać na sesję fotograficzną na drugi koniec świata, w dodatku po to, żeby strzelić fotkę, która niczym wyjątkowym nie powala? Oczywiście Stramer z chłopakami nie mieli takich planów, po prostu po ukończeniu sesji nagraniowej do Combat Rock pojechali na początku 1982 w trasę obejmującą Japonię, Australię, Nową Zelandię, Hongkong i właśnie Tajlandię. W Bangkoku grali na Uniwersytecie Thammasat, a potem zrobili sobie krótki odpoczynek. I właśnie wtedy fotografka Penny Smith skorzystała z okazji i zebrała ich w teren na krótką sesję. Od tego czasu okolica kompletnie się zmieniła, ale tajlandzki youtuber Bangkok Pat rozwiązał zagadkę i zlokalizował miejscówkę z okładki, za co należą mu się gromkie brawa. Wśród wymienionych przed momentem krajów znalazła się też Australia, więc krótka wzmianka dla tych, którzy trafiliby aż do krainy kangurów. Z tym kontynentem fanom rocka z pewnością kojarzy się AC/DC, ale myślę, że Midnight Oil i przynajmniej single Better Burning też wszyscy znają. Piosenka pochodzi z płyty Diesel and Dust, a na jej okładce uwieczniono samotną chatę na australijskim pustkowiu. W przeciwieństwie jednak do kilku enigmatycznych miejsc, o których wcześniej wspominałem, tym razem lokalizację znamy dość precyzyjnie. Dom znajduje się nieopodal miasta Barra, dokładnie jakieś 3 km na północ jadąc Barrier Highway. Co ciekawe, zdjęcie zrobione przez Kena Duncana, specjalistę od australijskich krajobrazów, nie było bynajmniej zaplanowane na okładkę płyty. Duncan zrobił je podczas jednej ze swych krajoznawczych eskapad, a potem fotografię zobaczyli muzycy z Midnight Oil i postanowili wykorzystać ją na swojej płycie. Ruina stoi do tej pory, aczkolwiek znajduje się na terenie prywatnym. Za blisko więc podejść się nie da, ale widać ją z drogi wystarczająco dobrze, by trafiła do Waszego wakacyjnego albumu. I tak oto dotarliśmy do końca podróży po mapie z okładkami pod pachą. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wśród krajów z tournée The Clash padła też nazwa Japonii, a że mamy na kanale przynajmniej jedną zapaloną fankę kraju kwitnącej wiśni, którą zresztą serdecznie pozdrawiam, nie ukrywam, że szukałem jakiejś wisienki na torcie właśnie stamtąd. No i miałem z tym nie lada problem. Oczywiście na wspomnienie Japonii pewnie każdemu fanowi rocka przed oczami staje okładka Made in Japan, Deep Purple. Tyle, że ona okazuje zespół na scenie, a specjalnie takich unikałem, bo to mało odkrywcze i spektakularne wskazać. Ta okładka była zrobiona podczas koncertu w Hammersmith Odeon, ta w Royal Albert Hall, ta zaś w Carnegie Hall. A poza tym zdjęcie z okładki Made in Japan wcale nie pochodzi z Japonii. Tak naprawdę zostało zrobione dobre 6 tygodni przed słynną trasą w londyńskim Rainbow Theatre. W zamian za Purple udało mi się wygrzebać coś bardziej oryginalnego, a mianowicie okładkę do albumu Pinkerton grupy Weezer. Od razu dodam, że
w ogóle nie znam dorobku tego zespołu, przywołuję tę płytę wyłącznie ze względu na okładkę. Co prawda jest to rysunek, ale skoro przy Deep Purple in Rock też mieliśmy grafikę, nie zdjęcie, uznałem, że można przymknąć oko raz jeszcze, zwłaszcza, że obrazek jest bardzo klimatyczny. Nie jest to dzieło żadnego współczesnego grafika, bo pochodzi z XIX wieku, a jego autorem był Utagawa Hiroshige. Ilustracja nosi tytuł Nocny lub Wieczorny śnieg w Kanbarze lub Kambarze, bo te nazwy można spotkać się z dwoma wersjami tej nazwy. I należy do cyklu 53 stacje Tokaido. Tokaido, czyli dosłownie droga wschodniego morza lub szlak na wschód wzdłuż morza, była to dawna droga łącząca miasto Edo, czyli dzisiejsze Tokio, z Kyoto, ówczesną siedzibą cesarza. Wzdłuż trasy wyznaczono urzędowo 53 stacje, albo inaczej miasteczka pocztowe, i to one stały się bohaterkami cyklu Hiroshige. Co ciekawe, obrazek z okładki Pinkertona jest wytworem wyobraźni artysty, bądź też wyrazem jego poczucia humoru, ponieważ Kambarę odwiedził latem, a poza tym tak duże opady śniegu są zupełnie nietypowe dla tej części Japonii, której bliżej do klimatu subtropikalnego. A skoro mowa o wytworach wyobraźni, to już naprawdę na koniec mam dla Was jeszcze jedną lokalizację, do której dostać się możecie wszyscy to za chwilę, ale wyłącznie dzięki sile imaginacji, ponieważ lot w to miejsce zająłby minimum 70 milionów lat i to pod warunkiem, że dysponowalibyście co najmniej sondą kosmiczną Voyager. Tak daleko bowiem oddalona jest od Ziemi Trifid Nebula, inaczej mgławica M20 albo trójlistna koniczyna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Strzelca. Fanom King Crimson znana jest ona z okładki płyty Islands, chyba że ktoś posiada oryginalne wydania amerykańskie lub kanadyjskie, bo na nich znalazł się projekt Peta Sinfielda. Późniejsze reedycje ten dualizm wyeliminowały, obecnie standardem jest kosmiczna mgławica. Oczywiście podróż tak daleko raczej Was nie czeka, ale w inne ze wspomnianych okolic kto wie. A w takich wojażach przydatne mogą się okazać porady z książki Macieja Dudko Tanio przez świat, którą wspominałem już w poprzednim epizodzie. Dla przypomnienia, znajdziecie w niej 150 porad, podpowiedzi i wskazówek, jak mądrze podróżować nawet, a może przede wszystkim, w odległe zakątki naszej planety i jak szukać oszczędności, zarówno małych, jak i naprawdę imponujących. Zainteresowanych odsyłam do strony www.tanioprzezświat.pl. Myślę, że jest to pozycja, którą śmiało możecie potraktować jako prezent dla krewnych czy znajomych, albo jako świetną inwestycję. A że wakacje już się zaczęły, dziękując za Wasz czas i Waszą uwagę, życzę Wam udanego odpoczynku, gdziekolwiek się wybieracie. Najlepiej od ekranów też odpocznijcie. Muzyczny Subiektyw będzie na Was czekał i po powrocie, a kto wie, może w międzyczasie pojawi się jakiś nowy odcinek. Jeśli dzisiejszy epizod Wam się podobał, to zachęcam oczywiście do komentowania, podbijania, udostępniania i lajkowania, zaś nowych gości witam gorąco i zapraszam do subskrypcji kanału i obejrzenia czy odsłuchania innych odcinków. W wolnej chwili zapraszam też na kanał Muzycznego Subiektywu na Facebooku, a jeśli ktoś chciałby nagrodzić mój wysiłek, będzie mi bardzo miło, możecie to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.